Państwu, ja się tutaj czuję trochę jako uzurpator, zabierając głos w imieniu Muzeum Getta Warszawskiego, bo chciałabym, żeby ten mój głos wybrzmiał bardziej prywatnie, chociaż jest częścią mojej tożsamości i częścią tej mojej tożsamości, na którą składała się praca w Muzeum Getta Warszawskiego. Muszę powiedzieć, że przyszłam do Muzeum Getta Warszawskiego z Pola Sztuki Współczesnej i zaczęłam pracę w maju 2022 roku i pierwszym właściwie takim od razu zostałam wrzucona w projekt niesamowity. To był projekt, któremu tutaj to nazwisko powinno paść, projekt, który kuratorował dr Jacek Konik, który był takim kierownikiem tych badań. To rzeczywiście, tak jak Grzegorz powiedział, te badania były robione w takiej triumviracie instytucji. To było Muzeum Getta Warszawskiego, Christopher Newport University i Akademia Aleksandra Gisztora. Na samym początku dzięki Jackowi Konikowi jakby poznawałam taką całą drogę, to był już całą drogę rozpoczynania badań na terenie Warszawy. Ja na Muranowie mieszkałam, ja słyszałam o tym, że to jest ta ziemia, która oddaje przedmioty, natomiast sama nigdy tego nie przeżyłam. I pamiętam, że na samym początku to miały być badania, które miały potrwać 4 tygodnie. Jacek mówił, że doktor Konik mówił, że tutaj zrobimy taki wykop, zobaczymy, co uda się znaleźć. Ideą pana dyrektora Stankowskiego była taka, że że te przedmioty, które znajdziemy, mogą stanowić część zbiorów Muzeum Getta Warszawskiego, że Muzeum Getta Warszawskiego nie będzie tylko muzeum ilustracyjnym, nie będzie muzeum instalacji, czy wideo, czy takim typowym muzeum narracyjnym. To musi być muzeum, w którym dużą rolę muszą grać artefakty. Dlatego te wykopaliska były dla nas tak ważne i w pewnym momencie wpadliśmy wszyscy chyba w taki zaczarowany wir, że nie można było tych wykopalisk skończyć, bo odkrywały się kolejne pomieszczenia. Zaczęły się interpretacje, gdzie jesteśmy, czy to jest Miła 18, czy to jest Miła 20, Muranowska, czy Biały Pokój, czy Biały Pokój jest pokojem modlitwy, czy znaleziony tefilin jest, co oznacza ten znaleziony tefilin. I w pewnym momencie okazało się, że nie wiemy, teraz mówię nie tyle o muzeum, co o sobie, że odkryliśmy jakieś podziemne miasto. I trochę zastanawiamy się, w jaki sposób o to podziemne miasto zadbać. Czy ono ma być widoczne, czy nie ma być widoczne. Bardzo dużym takim elementem dla nas wszystkim ważnym była taka partycypacja lokalnej społeczności. To znaczy na samym początku to byli ludzie, którzy mieszkali wokół, którzy na początku trochę się niepokoili, bo tak jak powiedział Grzegorz, tutaj miał stanąć na tym zielonym terenie, miał stanąć bloczek, po prostu blok mieszkalno-usługowy. Więc ludzie przychodzili, patrzyli zafascynowani na te wykopaliska i mówili, coś z tym trzeba zrobić. Ja byłam bardzo zdziwiona, bo spodziewałam się raczej takich głosów przeciwnych, że przeszkadzają, zagrodzili. Nie, ci ludzie dawali nam bardzo duże wsparcie. I te takie interakcje były bardzo ciekawe, ale też oczywiście w pewien sposób bardzo zobowiązujące. Wyjęliśmy z ziemi, znowu jestem uzurpatorką, wyjęliśmy z ziemi ponad 5000 przedmiotów, ale każdy z nas miał taką świadomość, że to nie są zwykłe przedmioty, że to nie chodzi o to, że wyjmujemy te przedmioty i kładziemy pod gablotkę i one przemówią, bo one wymagają większej atencji, opieki i wysłuchania. I tutaj dużym wsparciem była dla nas pani profesor Anna Zaleska, która zorganizowała w grudniu, pamiętam zaraz bo w grudniu jeszcze były zrobione dodatkowe wykopki, zorganizowała dla nas,
pracowników Muzeum Getta takie zamknięte seminarium, gdzie na które zaprosiła fachowców z różnych ośrodków i wszyscy mówiliśmy sobie czy zastanawialiśmy się bez gotowych recept, jak te rzeczy mogą do nas przemówić, jak należy się nimi zaopiekować, jaka jest nasza odpowiedzialność i jak te rzeczy pokazywać. I tak jak powiedziałam, to znowu nie było tutaj gotowych odpowiedzi, a raczej taka chęć, żeby zacząć o tym mówić także dla nas, tych ludzi, którzy będą odpowiedzialni za pokazanie tych rzeczy w przyszłej wystawie stałej Muzeum Getta Warszawskiego. Następnym takim ważnym dla nas wszystkim gestem była decyzja, żeby na razie nie zakopywać. Ale jeżeli nie zakopywać, to znaczy, że na nas spoczywa trochę odpowiedzialność za to, co zostało odkryte. Takim gestem zaopiekowania był ten namiot, który tam powstał, który miał uchronić przed zorganizowaniem całej takiej opieki konserwatorskiej, ale też taki następny ruch, o którym można powiedzieć, o którym Grzegorz już trochę mówił, zorganizowanie takiego stałego dostępu, takich dyżurów archeologiczno-edukacyjnych, które zorganizował Dział Edukacji. Jest tutaj z nami pani doktor Halina Postek, jest doktor Masza Makarowa. Są też osoby, których nie wymienię już z imienia i nazwiska, ale które znowu organizowały dyżury, miały kontakt sobota, niedziela, zwykłe dni tygodnia z tymi ludźmi, pojedynczymi osobami, ale też całymi wycieczkami, które przychodziły, żeby zobaczyć to podziemne miasto. Ale cały czas pozostaje pytanie, co dalej? Jak opiekować się tym, co odsłaniamy? Kilkanaście lat temu były organizowane, w momencie, kiedy powstawało Polin, były organizowane też wykopaliska i wtedy artyści i pamiętam, Grupa Centrala postanowiła, że to, co zostało wykopane, należy oddać ziemi. I oni to znowu zakopali. Ja sobie pomyślałam, nasze wykopaliska były robione w okolicach 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim, a jednocześnie w takim momencie, kiedy bardzo głośno podkreślano, że odchodzą świadkowie, że my jesteśmy właściwie, że to są ostatnie lata, kiedy z nami są świadkowie, którzy mówią, świadkowie ludzie. I zastanawiałam się, że może to jest właśnie ten moment, dlaczego myśmy decydujemy się na rozkrojenie, odchodzą ludzie, my decydujemy się na rozkrojenie ziemi, wydobycie tych przedmiotów, bo mamy nadzieję, że te przedmioty dla nas przemówią, że to będą, tak jak powiedziała to chyba pani profesor Zaleska, świadkowie zastępczy. Cały czas pozostaje pytanie, w jaki sposób ich słuchać, w jaki sposób dać im głos, w jaki sposób, czy to jest możliwe, żeby zaopiekować się tym miejscem. Dziękuję bardzo. I jak? Dziękujemy. Może